Fale grawitacyjne. Niewielkie zmarszczki w czasoprzestrzeni, dające wgląd w nieznane dotąd tajemnice wszechświata. Ich odkrycie było wielkim przełomem. Teraz przyszła pora na kolejny krok. W tym programie opowiemy o nowych badaniach i nowych odkryciach z udziałem fal grawitacyjnych. Zapraszamy na Astronarium. Istnienie fal grawitacyjnych zostało przewidziane jeszcze przez Alberta Einsteina. To właśnie on wysunął koncepcję, że ruch masywnych ciał może powodować powstawanie zmarszczek w czasoprzestrzeni, która na przemian kurczy się i rozszerza, co w kosmosie rozchodzi się jak fale po powierzchni wody. Nawet Einstein traktował to jednak raczej jako teoretyczną ciekawostkę. Wątpił, czy kiedykolwiek uda nam się zarejestrować taki sygnał. Trudno się zatem dziwić, że odkrycie fal grawitacyjnych stanowiło ogromną sensację. Teraz ich badania wkroczyły jednak w nową fazę. W kwietniu 2019 roku rozpoczęła się kolejna, trzecia już kampania obserwacyjna. Szybko pojawiły się nowe detekcje, a jedna z nich była szczególna. Dotąd sygnały na falach grawitacyjnych pokazały nam dwa rodzaje zjawisk, oba związane z pozostałościami po śmierci masywnych gwiazd. Pierwszym było zderzenie dwóch czarnych dziur, potem dwóch gwiazd neutronowych. 26 kwietnia 2019 roku pojawiły się jednak informacje o sygnale, który może świadczyć o nowym zjawisku – połączeniu czarnej dziury z gwiazdą neutronową. Informacje o tej niezwykłej detekcji natychmiast rozesłano do obserwatoriów na całym świecie. Jeśli potwierdzą się wstępne doniesienia, możemy mieć do czynienia z kolejnym, nieznanym wcześniej zjawiskiem, jakie zaobserwowano właśnie dzięki falom grawitacyjnym. Ale to nie wszystko, co mogą nam one pokazać. Przekonajmy się, co jeszcze bada astronomia fal grawitacyjnych i jakich odkryć może nam ona dostarczyć. Z początkiem nowej kampanii obserwacyjnej do pracy przystąpiły wszystkie trzy detektory fal grawitacyjnych. Jeden z nich znajduje się niedaleko Pizy we Włoszech. To obserwatorium Virgo. Dwa pozostałe tworzą amerykańskie detektory LIGO. Wszystkie instrumenty przeszły modernizację podnoszącą ich czułość. Dzięki temu są w stanie jeszcze dokładniej mierzyć zmianę względnej długości swoich ramion. Właśnie w ten sposób naukowcy badają, czy przez detektor przechodzi fala grawitacyjna. Kiedy czasoprzestrzeń zakrzywia się i kurczy, ramiona zmieniają swoją długość. Problem w tym, że zmiana jest mikroskopijna, wielokrotnie mniejsza od średnicy jądra atomu. To dlatego na odkrycie fal grawitacyjnych trzeba było czekać tak długo. O tym, co przyniosły najnowsze obserwacje, można się jednak dowiedzieć nie tylko tam, gdzie pracują detektory. We wrześniu 2019 roku naukowcy z LIGO i Virgo spotkali się na konferencji w Warszawie. Uczeni z całego świata dyskutowali na temat najnowszych badań i sygnałów zarejestrowanych przez obserwatoria fal grawitacyjnych. Była to także okazja, by przypomnieć, jak doszło do tego niezwykłego odkrycia. Honorowym gościem warszawskiej konferencji był profesor Andrzej Trautmann, polski fizyk, który już w latach 50. zajął się teorią fal grawitacyjnych. Jego prace stały się jednym z fundamentów tej dziedziny. To profesor Trautmann dowiódł, że fale grawitacyjne są czymś, co da się fizycznie zaobserwować.
Na potwierdzenie trzeba było jednak czekać jeszcze kilkadziesiąt lat. Byłem bardzo zadowolony z tego, że fale grawitacyjne zostały odkryte, czy właściwie zostały potwierdzone, że istnieją fale grawitacyjne. Jakkolwiek muszę powiedzieć, że dla mnie to nie było zaskoczenie i ja tego specjalnie nie przeżywałem tak bardzo jak inni, dlatego że ja byłem przekonany głęboko, ja wiedziałem, że fale grawitacyjne istnieją, badałem własności tych fal na drodze teoretycznej i spodziewałem się, że pewnego dnia one zostaną odkryte, jakkolwiek muszę powiedzieć, że wiedziałem o tym, że jest to bardzo trudne, bo to wymaga bardzo dużej czułości, bo fale te są słabe i oddziaływanie grawitacyjne są słabe i w związku z tym to jest coś, co jest bardzo trudne. Kończyłem studia na Politechnice na Wydziale Elektrycznym. Miałem sporo wiadomości i zainteresowania falami elektromagnetycznymi i później, kiedy poszedłem pracować w dziedzinie ogólnej teorii względności, czyli w grawitacji, to dla mnie było oczywiste, że należy się zastanowić, czy w teorii grawitacji także występują fale. No i biorąc pod uwagę pewne podobieństwa pomiędzy równaniami obu tych teorii, to przekonałem sam siebie, że powinny takie fale grawitacyjne istnieć i stąd moje dalsze prace. Starałem się zbadać, jakie one mogą mieć własności. Moje prace miały charakter taki, bym powiedział, matematyczny. Znaczy ja szukałem rozwiązań równań Einsteina, które by mogły przedstawiać fale grawitacyjne. Tutaj wielki wpływ na mnie wywarł Ivor Robinson, z którym najważniejszą moją pracę właściwie opublikowałem, w której podaliśmy takie ścisłe rozwiązanie reprezentujące fale grawitacyjne, takie wychodzące, bo przedtem były znane fale płaskie, czyli takie biegnące fale jednostajnie, natomiast udało nam się znaleźć fale, które jak gdyby wychodzą z jakiegoś źródła o skończonej objętości. Kilkadziesiąt lat później źródłem pierwszych fal grawitacyjnych, jakie udało się wykryć, okazało się zderzenie dwóch czarnych dziur. W 2017 roku to epokowe odkrycie zostało uhonorowane Nagrodą Nobla. Na konferencji w Warszawie gościł jeden z jej 3 laureatów. Profesor Barry Barish został doceniony za wkład w budowę detektorów LIGO. Jak mówi, ich powstanie nie byłoby możliwe, gdyby nie przewidywania teoretyków sprzed lat. Są odkrycia planowane i całkiem przypadkowe. W naszym przypadku to było coś pomiędzy. Einstein przewidział istnienie fal grawitacyjnych, ale efekt z fizycznego punktu widzenia jest tak znikomy, że jego bezpośrednie wykrycie, tak jakbyśmy to robili w laboratoryjnym eksperymencie, było niemożliwe. Wobec tego musieliśmy liczyć, czy może bardziej marzyć, że istnieją jakieś zjawiska we wszechświecie, dostatecznie duże w stosunku do tego, co możemy uzyskać w laboratorium, aby zaobserwować efekt, którego szukamy. To, co zobaczyliśmy, czyli zderzenie czarnych dziur, było o tyle zaskoczeniem, że wcześniej nie było informacji o takich właśnie czarnych dziurach. Nie był to całkiem ślepy traf, bo szukaliśmy czegoś podobnego. Stanowiło to jednak coś pomiędzy planowanym eksperymentem i przypadkiem. Próba sprawdzenia teorii Einsteina, ale w bardzo słabo poznanym środowisku. W połowie lat 90. przeprowadziliśmy testy i nabraliśmy pewności, że jest to warte naszego wysiłku i nakładów finansowych. Okazało się, że to, co udało się zobaczyć samo w sobie, także było niezwykle interesujące. Tak więc fakt, że nie mogliśmy udać się do laboratorium, by przeprowadzić zaplanowany eksperyment, sprawił, że nie tylko odkryliśmy fale grawitacyjne, ale także to, co było ich źródłem i okazało się niezwykle ciekawe. Były to czarne dziury, które same w sobie słabo rozumiemy. Było to zjawisko z udziałem tych czarnych dziur. Zderzenie niezwykle spektakularne. A na dodatek te czarne dziury okazały się bardziej masywne, niż to się wydawało możliwe. Dzięki temu dowiedzieliśmy się czegoś zupełnie nowego. Odkrycie fal grawitacyjnych otworzyło nowe okno do badania wszechświata. Kolejnym przełomem okazał się sygnał pierwszego zderzenia gwiazd neutronowych, którego efekty dało się zobaczyć także na falach elektromagnetycznych.
Teraz naukowcy z LIGO i Virgo jeszcze ulepszyli swoje detektory. Kolejna, trzecia już kampania obserwacyjna dała niespotykane dotąd możliwości. Niemal natychmiast po rozpoczęciu dostarczyła też nowych sygnałów. Poprzednie kampanie, które mieliśmy, po pierwsze były znacznie krótsze, po drugie one były robione na znacznie mniejszej czułości. Za każdym razem, kiedy my prowadzimy obserwacje, ta czułość jest coraz większa. Im większa jest czułość, tym dalej sięgamy i tym więcej możemy słabszych obiektów zobaczyć. W związku z tym ilość detekcji jest znacznie większa niż to było poprzednio. W tej chwili można powiedzieć, że mamy co najmniej jedno wydarzenie na tydzień. No są dosyć mocne przesłanki, że mamy jeszcze 2 układy dwóch gwiazd neutronowych. I to bardzo fascynuje naukowców ze względu na to, że jednym z takich fundamentalnych pytań fizyki gęstej materii jest oczywiście pytanie, jaki jest skład materii w bardzo dużych gęstościach, jakie mamy w gwiazdach neutronowych, bo gwiazdy neutronowe są najgęstszymi stabilnymi obiektami we wszechświecie. Te gęstości są we wnętrzach tych gwiazd niesamowicie wysokie, większe niż gęstość jądrowa. W związku z tym no, chcielibyśmy wiedzieć, co jest w środku tych gwiazd neutronowych. I takie właśnie zlewanie się dwóch gwiazd neutronowych, kiedy one są dosyć blisko siebie, powoduje też, że one się odkształcają. I to odkształcenie zależy od tego, co jest w środku. I to można bardzo prosto powiedzieć. Możemy, jakbyśmy wzięli jakąś piłkę, która byłaby miękka, tenisowa, moglibyśmy ją jakoś tam ścisnąć. Jakbyśmy wzięli piłkę na przykład no, zbudowaną, nie wiem, z kauczuku, która byłaby sztywniejsza, wtedy jest ciężko ją zgnieść. Tak samo jest z gwiazdami neutronowymi. W zależności od tego, jakim równaniem stanu opisujemy ten stan materii w środku, albo jest łatwiej z nich kształcić te gwiazdy, albo trudniej. No i dzięki temu, że mamy taki zwarty układ, kiedy bardzo duże są siły pływowe, my będziemy mogli narzucić ograniczenia na to, co może być w środku i to jest w tej chwili no, bardzo taki gorący temat. Co ciekawe, wśród nowych detekcji fal grawitacyjnych najwięcej jest sygnałów pochodzących ze zderzenia się czarnych dziur. Choć dziś nie budzą już one takiej sensacji, nadal mogą nam dostarczyć przełomowych odkryć. To jest dla nas bardzo istotne, dlatego że to są najlepsze układy do testowania teorii grawitacji. Mamy tą naszą fundamentalną, bardzo ważną teorię grawitacji Einsteina. Natomiast oczywiście też są różnego typu alternatywne teorie grawitacji i tutaj mamy do czynienia z tak silnym polem grawitacyjnym, że to jest fantastyczny układ do testowania właśnie teorii grawitacji i na razie do tej pory wszystko to, co zaobserwowaliśmy, jest w bardzo dużej zgodności z ogólną teorią względności. I również te czarne dziury będą nam służyły do tego, żebyśmy mogli badać wszechświat tak, jak on wyglądał wcześniej, dlatego że my obserwując to możemy mierzyć odległość tymi czarnymi dziurami. Czyli będziemy mogli sięgać coraz dalej i będziemy mogli mówić, jak wyglądała ta cała sytuacja we wczesnych etapach ewolucji wszechświata. Zderzenia czarnych dziur i gwiazd neutronowych pozwoliły na opublikowanie pierwszego katalogu takich zjawisk. Teraz ma on zostać uzupełniony o nowe odkrycia. Naukowcy liczą, że na tej podstawie będzie można wyciągnąć wiele ciekawych wniosków. W tym katalogu będzie już grube dziesiątki detekcji. No i ten katalog przyda się szerokiej społeczności astronomów do tego, żeby na przykład studiować funkcje mas czarnych dziur, bo to jest związane z tym, jak one się tworzą, prawda? Jak się tworzą z gwiazd, albo na przykład, że one się mogą zderzać i potem mogą być masywniejsze czarne dziury z tego zderzenia i potem one się mogą znowu zderzać w kolejnym układzie podwójnym i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest strasznie dużo różnej fizyki. Można badać całą kosmologię, na przykład czy te nasze detekcje na kosmologicznych odległościach, one na przykład są związane z wielkoskalową strukturą. Czy można w ten sposób zmierzyć dokładniej skałą Hubble'a niż to się mierzy do tej pory? Czy można zmierzyć inne parametry, na przykład tak zwane równanie stanu ciemnej energii? Czy w ogóle mogą się zdarzyć takie układy podwójne czarnych dziur albo innych zlewających się czy zdarzających się obiektów, które nie są związane z galaktykami? No i tu jest mnóstwo astrofizyki, naprawdę bardzo ciekawe i to jest dopiero, że tak powiem, wierzchołek góry lodowej. Wśród nowych sygnałów największe poruszenie wywołało doniesienie o potencjalnie nowym zjawisku, zderzeniu, w którym czarna dziura wchłonęła gwiazdę neutronową. Z pytaniami o to niezwykłe zdarzenie udajemy się do profesora Krzysztofa Belczyńskiego.
Zajmuje się on tworzeniem komputerowych modeli, które pozwalają na przewidywanie kształtu fali grawitacyjnej od różnych zjawisk. Jak tłumaczy, w tym przypadku podejrzenie, że możemy mieć do czynienia z tak niezwykłym odkryciem, wzięło się ze wstępnych szacunków masy obu obiektów. LIGO takie estymaty robi na podstawie oceny masy z kształtu fali grawitacyjnej. Nie podaje publicznie jeszcze samej wyceny mas, ale wiemy z tej wyceny, że na pewno jeden obiekt musiał ważyć mniej niż 3 masy Słońca i to była ta podejrzana gwiazda neutronowa, a drugi obiekt musiał być cięższy niż 5 mas Słońca. I to jest wtedy klasyfikowane jako czarna dziura. No dobrze, a skąd w ogóle mógł się wziąć taki układ, w którym krążyły wokół siebie dwa różne obiekty, czarna dziura i gwiazda neutronowa? Głównym scenariuszem formacji tego typu systemów są to zwykłe układy podwójnych gwiazd. Są to dwie masywne gwiazdy, które będą miały bardzo różną masę na początku. Na przykład jedna gwiazda będzie miała około 100 mas Słońca i ona ewoluując będzie traciła swoją masę, otoczkę w wietrze i w różnych interakcjach gwiazdowych i na końcu może utworzyć, powiedzmy, czarną dziurę o masie 10-20 mas Słońca. Drugi obiekt byłby natomiast gwiazdą, która jest około 10 razy mniej masywną, to byłaby gwiazda około 10 mas Słońca i ta gwiazda umiera w tak zwanym wybuchu supernowej, gdzie traci większość swojej masy, z tych 10 mas jest około 9 mas wyrzucanych na zewnątrz, a jedna masa zapada się do gwiazdy neutronowej. I jeżeli taki wybuch nie zniszczy układu podwójnego, to możemy utworzyć czarną dziurę z gwiazdą neutronową na bardzo bliskiej orbicie i ta orbita się powoli zacieśnia przez miliony lat, aż dochodzi po pewnym czasie do zderzenia tych dwóch obiektów. No właśnie, tylko czy to jest rzeczywiście zderzenie, czy też po prostu ta czarna dziura wchłania bardziej tą gwiazdę neutronową? No to jest bardzo dobre pytanie. Tutaj mamy dwie opcje. Pierwsza jest taka, jeżeli czarna dziura jest mało waży, przecież ma 5-10 mas Słońca i do tego jeszcze się na przykład szybko kręci, czyli jej horyzont wydarzeń jest niewielki, wtedy gwiazda neutronowa, która się do niej zbliża, ma bardzo dużą szansę zostać rozerwana przez siły pływowe, zanim wpadnie pod ten horyzont wydarzeń, z którego nic nie ucieka, nic nie wychodzi. Taka gwiazda neutronowa jest rozerwana, powoduje to, że pojawia się dużo barionów, dużo atomów wokół tej czarnej dziury, które tworzą dysk akrecyjny i ten dysk akrecyjny, jak spada na tą czarną dziurę, może spowodować błysk gamma i w ogóle może spowodować emisję elektromagnetyczną i w podczerwieni, i w optyce i wtedy możemy to zaobserwować. Czyli wtedy moglibyśmy się spodziewać też jakiegoś na przykład optycznego śladu na niebie po takim właśnie zdarzeniu. Dokładnie, i optycznego, i w podczerwieni i to było przewidywane już kilkadziesiąt lat temu przez Paczyńskiego i jednego z naszych polskich astronomów, że takie zderzenia będą miały właśnie przyczynek elektromagnetyczny, i czy to optyczny, czy czerwony. Ale to jest jeden przypadek. Przypadek, który jest bardziej prawdopodobny, jest to, jeżeli czarna dziura jest duża i ma duży horyzont wydarzeń, to gwiazda neutronowa, która się do niej zbliża, zostanie rozerwana, ale dopiero po tym, jak trafi pod ten horyzont wydarzeń. Nawet jak tam zostanie rozerwana i będzie emisja fotonów, to te fotony nie są w stanie uciec z tego horyzontu wydarzeń i takie zderzenie wtedy jest zupełnie ciemne. I widać je tylko i wyłącznie w falach grawitacyjnych. Na przykład dokładnie takie rzeczy obserwuje się dla dwóch czarnych dziur. Dwie czarne dziury po prostu się łączą, zlewają w jedną. Nie ma żadnej emisji elektromagnetycznej. Do żadnego wydarzenia nie było żadnego sygnału elektromagnetycznego, pomimo tego, że ludzie szukali ich. Informacja o możliwym zderzeniu czarnej dziury i gwiazdy neutronowej błyskawicznie trafiła do obserwatoriów na całym świecie. Naukowcy z LIGO i Virgo zaczęli publikować takie komunikaty dla każdego wiarygodnego sygnału, jaki pojawi się w ich detektorach. Chodzi o to, by sprawdzić, czy w miejscu, z którego docierają do nas fale grawitacyjne, da się zobaczyć coś jeszcze. W ten sposób ma działać tak zwana astronomia wieloaspektowa. A fale grawitacyjne mogą dzięki temu posłużyć do uzyskania nowego spojrzenia także na inne, znane już zjawiska astronomiczne. Chcielibyśmy połączyć fale grawitacyjne ze wszystkimi innymi metodami obserwacji, bo do tej pory obserwowaliśmy głównie fale elektromagnetycznych. Teraz mamy do dyspozycji fale elektromagnetyczne, grawitacyjne, neutrina, cząstki kosmiczne. Chcielibyśmy w końcu obserwować w taki sposób, żebyśmy mieli te wszystkie informacje naraz, bo być może z tego połączenia tych informacji wyniknie coś zupełnie nowego, z tej synergii różnych obserwacji. Spodziewamy się promieniowania z
na przykład wybuchów supernowych, bo jeśli supernowa zapada się i eksploduje w sposób niesymetryczny, to wtedy będzie źródłem fal grawitacyjnych. Problemem ze supernowymi jest to, że one się nie zdarzają bardzo często. Jak w naszej galaktyce zdarzy się supernowa, to na pewno ją wykryjemy. Jak się zdarzy w galaktyce Andromedy, to też. Natomiast jak się zdarzy 100 megaparseków od nas, to być może nie, dlatego że ten kolaps będzie za mało niesymetryczny. Drugim typem sygnałów, których szukamy, to są zdeformowane albo oscylujące, niestabilne gwiazdy neutronowe, które obserwujemy jako pulsary również. I ich w galaktyce jest dużo, ale teraz jest pytanie, czy ta ich deformacja jest dostatecznie duża, żeby ta fala grawitacyjna emitowana przez taką rotującą gwiazdę, powiedzmy lekką górką albo odkształceniem, była dostatecznie silna, żeby ją wykryć tymi detektorami, które mamy, bo być może one są jeszcze za słabe. Natomiast może być też tak, że one zostaną wzbudzone przez jakiś proces, na przykład z powodu jakichś procesów zachodzących wewnątrz i wtedy ta fala jest emitowana przez jakiś czas. Możliwe, że badanie takich ciągłych sygnałów grawitacyjnych będzie domeną kolejnej generacji detektorów. Naukowcy już teraz pracują nad tym, jak jeszcze bardziej poprawić ich czułość. Dla bardzo niskich częstotliwości problemem są szumy sejsmiczne. W przyszłych detektorach możemy poszukiwać miejsc, w których ten szum jest jak najmniejszy i tutaj ważnym sposobem jest to, żeby przejść z detektorów naziemnych do detektorów podziemnych, gdzie pod ziemią, powiedzmy już 100-200 metrów pod ziemią, szum sejsmiczny jest około 2 do 3 rzędów wielkości niższy niż na powierzchni Ziemi. A czułość na niskich częstotliwościach jest bardzo ważna, dlatego że może nam pomóc wykryć bardziej masywne czarne dziury, których częstotliwości są niższe, a poza tym, jeśli chodzi o gwiazdy neutronowe, to możemy je wykryć wcześniej. Jeżeli wykryjemy je wcześniej, one będą dłużej w obszarze czułości detektora, to będziemy mogli szybciej podać alert dla obserwatorów elektromagnetycznych, gdzie powiemy, o tutaj za chwileczkę będziemy mieli do czynienia z połączeniem się dwóch gwiazd neutronowych i wtedy teleskopy naziemne, optyczne czy rentgenowskie mogą skierować się w tę stronę. Takim detektorem nowej generacji ma być tzw. teleskop Einsteina, ogromne podziemne obserwatorium, jakie ma powstać w jednym z krajów Europy. Kolejnym krokiem może być z kolei przeniesienie badań poza Ziemię. Takim kosmicznym obserwatorium fal grawitacyjnych będzie misja LISA. Europejska Agencja Kosmiczna planuje umieszczenie na orbicie wokół Słońca 3 satelitów, które mierząc odległość między sobą, utworzą ramiona gigantycznego detektora. Wykorzystają tę samą technologię, która już teraz pozwala mierzyć mikroskopijne ugięcia czasoprzestrzeni, szukając nowych zjawisk mogących być ich źródłem. Liczba zjawisk, jakie udało się zaobserwować na falach grawitacyjnych, ciągle się powiększa. Świadczy o tym pierwszy katalog tego rodzaju sygnałów. To najlepszy dowód na to, że fale grawitacyjne nie są jakąś jednorazową ciekawostką. Na naszych oczach powstaje zupełnie nowa dziedzina badań kosmosu. Liczę na to, że jeszcze nie raz będziemy o niej mówić w Astronarium. Na dziś to jednak wszystko. Jak zwykle dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.